czajnikowy.pl. Dzisiaj mamy dla Was dość nietypowy odcinek. Chodzi o to, że hodują herbatę, a właściwie dwie herbaty, przy czym jedną z trochę większym powodzeniem, drugą raczej z marnym skutkiem. Kupiliśmy dwie sadzonki herbaciane, jedną możecie kojarzyć, właśnie tą z odcinków, które nagrywaliśmy zimą w naszym studio. Druga natomiast stała u mnie w herbaciarni. Okazuje się, że lepiej się miała, chociaż obawiałem się, że widok parzonej herbaty sprawi, że będzie się czuła jak świnia w rzeźni. Plusem zwiądniętej herbaty jest to, że zebraliśmy jej liście, ponieważ siłą rzeczy da się to zaparzyć i wypić. Byliśmy bardzo ciekawi, jak smakować może własnej produkcji herbata, taka parapetowa. Od razu odpowiadamy na Wasze pytania, bo nieraz pytaliście, czy można w ogóle w Polsce uprawiać herbatę i czy można to robić na parapecie w domu. Otóż można. Jak widać, ta się ma całkiem dobrze. Przy czym jest to trudne. To jest w moim życiu już trzecia sadzonka i wreszcie się udała. Więc trzeba się liczyć z tym, że jest to trudna w uprawie roślina i bardzo powoli rośnie. Ale nawet zakwitła. O, nie wiem, czy widzicie, ale już troszeczkę przekwitła, ale jest dużo pączków, także będzie znów kwitła, więc uważam, że to sukces. Tą za to wypijemy. Jej liście są zebrane w puszce. Czekaliśmy na Was, żeby spróbować. Jaką herbatę udało nam się wyhodować? Czy to był krzaczek czarnej herbaty, czy krzaczek zielonej herbaty? Oczywiście dzisiaj wiemy już, że po prostu herbaty chińskiej. Przy czym nie jest to takie oczywiste, ponieważ kiedyś te gatunki były tak jakby osobnymi roślinami. A teraz kwestia obróbki. Jaką obróbkę przeszły nasze liście? Żadną. Po prostu zbieraliśmy te, które wyschły. Można by zatem powiedzieć, że jest to herbata biała, jeżeli chodzi o sposób obróbki, ponieważ ani nie powstrzymaliśmy oksydacji, ani jej nie przeprowadziliśmy, ona po prostu sobie wyschła i to jeszcze na krzaczku. Mniej więcej tak się robi herbatę białą. Jak najmniejsza obróbka. Jest to taka, powiedzmy, oksydacja spontaniczna do kilkunastu procent, czasami nawet, ale chodzi o to, że zanim to wyschnie, to zdąży leciutko zoksydować. Krótko mówiąc, nie mam pojęcia, jak to smakuje. Mamy mało, więc oszczędzaliśmy. Sprawdzimy, czy przypomina w smaku właśnie herbatę białą i czy w ogóle przypomina to napar herbaciany, czy jednak jakieś choćby podstawowe procesy obróbki, nawet na parapecie, są wymagane. Jak widzicie, listki zaparzone przyszło mi się nie posiadać z niecierpliwości. Dzięki temu mogę razem z Wami po raz pierwszy skosztować naparu własnoręcznie wyhodowanej herbaty. Myślę, że każdy herbaciarz o tym marzy. Więcej nie przedłużając, wyśmienita. Rzeczywiście zaparzyła się jak biała herbata i tak też smakuje jak biała herbata, więc mogę się pochwalić, że rozgryzłem to zanim skosztowałem. Faktycznie. Wyhodowaliśmy zatem białą herbatę, a przynajmniej obrobiliśmy, przetworzyliśmy liście na białą herbatę. Jest bardzo łagodna, delikatna. Napar jest słomkowo-żółty, jak widzicie, bardzo klarowny. Nie można powiedzieć, że to jest woda. Jest zabarwiony na żółto, co widać. Aromat również jest subtelny. Myślę, że żeby uzyskać herbaty bardziej aromatyczne, potrzebne są konkretne szczepy i konkretne warunki uprawy, i przede wszystkim jakaś tam obróbka. Zauważcie, że herbaty białe zwykle mają łagodniejszy aromat niż inne kolory herbat. Myślę, że u nas to samo wyszło, powiedzmy. Tak więc jest... Troszeczkę przypomina herbaty z Darjeelingu. Ma taką świeżą, roślinną nutę, aczkolwiek nie pomyliłbym. Powiedziałbym raczej, że to jest biała. Darjeelingi są wyraźniejsze w swoim charakterze. Ta jest taka słodkawa i lekko sianowata. Można powiedzieć, że przypomina trochę siano. Tak czy inaczej uważam, że jest pyszna.
jestem z niej dumny i jest to nasz osobisty sukces. Tutaj brakuje kilku dźwięków w tym darjeelingowym akordzie. Jest to coś pomiędzy lekko zwietrzałym pajmutanem, a nie kompletnym darjeelingiem, co daje tej herbacie swój pełny charakter. Muszę Wam powiedzieć, że obawiałem się, że będzie niesmaczna. Po prostu, no wiecie, to co zrobiliśmy jest bardzo daleko od produkcji herbaty. No, nie uprawialiśmy jej jak należy, nie obrobiliśmy jej jak należy. Nie wiadomo do końca jaki to jest szczep, więc spodziewałem się raczej, że to będzie takie byle co. Tymczasem jest zaskakująco dobra jak na swojską domową produkcję. Super. Ja jestem zachwycony, jestem z niej dumny. Ciekaw jestem, czy Wy eksperymentowaliście z herbatą w domu, czy próbowaliście pić taką, którą sami wyhodowaliście. Ja na swoim podwórku mogę tylko stwierdzić, że jest to wymagająca roślina. Wiele się nie udało. Jak widzicie, jedna się udała, druga nie, a były w sumie siostrami. Może dlatego, że szybko przesadziłem tą swoją i dużo ją opryskiwałem. Jednak herbata lubi takie wilgotne, mgliste klimaty. Tak czy inaczej, próbujmy. Piszcie do nas, wysyłajcie zdjęcia swoich roślinek. Jesteśmy bardzo tego ciekawi. Do zobaczenia na czajnikowy.pl. Czajnikowy.pl